wszystkim, Wujek z tej strony. Witam Was w dniu 43 naszej wyprawy. Wiem, w zeszłym odcinku mówiłem to samo, że jest dzień 43, a potem 44 nawet. Ale od nadmiaru odcinków wszystko mi się pokiełbasiło i przesunięcie było 2 dni. Więc tak, teraz jest dzień 43, a ja witam Was z tym pięknym mikrofonikiem na klacie. Wszystko pokażę to jeszcze raz. Klop i w ogóle, what not. Ale teraz najważniejsze było tu, prawda? Ciach, piękne miejsce, morze i w ogóle, co tam jeszcze. Chciałem wam pokazać na zewnątrz, bo to jest w sumie ciekawe. Bo teraz będziemy musieli wyjechać, co w sumie powinno być łatwe w miarę, ale zaraz wam pokażę, jakie tu są stromizny. Zobaczcie. Na to. I teraz zobaczcie i droga w dół. Taka stromizna. No, także całkiem fajnie. Bardzo dobrze, 3+. No nic. Motory tam, zbieramy się i jedziemy. No więc tak, Paweł zjechał pierwszy, sprawdzał, czy na tej wodzie motocykl się ślizga, zdał relację, że się ślizga, czyli całkiem fajnie, ale niestety nikt z nas do morza nie wpadł, a szkoda, bo byłoby zabawnie. Tymczasem jednak ruszamy powoli dalej, a ja dumam, co się cholera stało i gdzie miałem to przesunięcie na 2 odcinki. Patrzyłem na wiele odcinków do tyłu, nie mam pojęcia, w którym momencie się pomyliłem, gdzieś coś poszło nie tak. Ale tak, tym razem jestem pewien, że jest to dzień 43, bo zostało jeszcze 7 dni. No nic, tak czy siak, ruszamy w drogę, a dziś będzie dzień, którym jedziemy w stronę Zagrzebia, ale będą jeszcze po drodze fajne górki, fajniejsze nawet niż ta, pod którą teraz wjeżdżamy. Wyobrażacie to sobie? Toć to prawie niemożliwe. No ale nic to, ruszamy, ogień na tłoki i w drogę. Żebyście nie myśleli, że za daleko ujedziemy. No więc wyjechaliśmy tutaj na drogę, przez dosłownie 2 km była taka sobie, ale nagle zaczęła się robić interesująca. No i ledwo zdążyliśmy ruszyć i już wypatrzyliśmy ciekawe miejsce na fotkę. No więc co było zrobić? Trzeba było stanąć. No sami zresztą ocencie, czy było warto. I uwaga, cyk! Tory, droga, nic ciekawego, ale jest super ważny, prawda? Tył łysy. A tak w ogóle, poza tym, że mi się popierniczyła numeracja dni, to jeszcze w poprzednim odcinku do tego popierniczyły mi się ujęcia z drona, które miałem podpisane pod złymi datami i te w poprzednim odcinku wprawdzie wyglądały na Chorwację, ale były nie z tego dnia, były bowiem z dnia dzisiejszego. No bo zobaczcie, stoimy tutaj sobie i jest to miasteczko w tle, a teraz uwaga, cyk pyk, dron, który pokazałem wam z poprzedniego odcinka. Tak jest, to było to miejsce. No cóż, dopiero jak je zobaczyłem na drugim filmie, mówię, cholera, filmy z drona też mi się pomyliły. No cóż, przyczyny tego stanu rzeczy są niewyjaśnione, może to być starość, może to być zdziadzienie, a może zwyczajne przemęczenie. Nie mam pojęcia, tak czy inaczej, coś tu poszło nie tak. I będą jeszcze chyba ze 2 filmy z drona, które też pokazałem wam w poprzednim odcinku, które pasowały nawet do tego, gdzie jechaliśmy, ale były nie z tych miejsc i są tak naprawdę z tych miejsc, które widzieliśmy dzisiaj. Także jest jak jest, no co poradzę. Starość, nie radość. Ale tak już na poważnie, pomylenie odcinków i numeracji dni to osobny temat, bo pomylenie tych dat z drona ma całkiem prostą przyczynę. A mianowicie, jak się zgrywa z DJI Neo przez apkę, to błędnie nadaje daty. Daty z dnia, w którym się zgrywało, a nie daty faktyczne robienia filmu, w związku z czym wszystkie filmy z drona miałem pomieszane i pomerdane, bo zgrywałem je w czasie wyjazdu apką. Także tak, tyle mojego wytłumaczenia, a teraz już gonimy do przodu. No dobra, będę trochę bardziej precyzyjny. Przed nami pierwszy punkt, który zaznaczyliśmy na mapie, czyli jakiś tam punkt widokowy na jeziorko w górach. Zobaczymy, czy będzie dobrze, bo na razie jest całkiem. Nasz punkt widokowy jednak nie był tak całkiem łatwo dostępny, ale wciąż była tu droga. No w pewnym sensie znaczy.
I co tu będzie? No dobrze. Co mówiłeś? Bo nie słychać. O, jeziorko, ale nie wiem, czy to będzie. Tam trzeba pójść, gdzie za barierkę. Tam na kamyk, jak już sobie wszedł, to z kamyka jesteś w stanie sfilmować coś, myślę. Dobrze. Idę na kamyk. No. Fajowo trochę, ale trochę tak sobie, szczerze mówiąc. Ponownie, solidne. 3 z malutkim minusikiem. Bardzo piękne. No dokładnie tak jak powiedziałem. W sumie miejsce nie najgorsze, ale również, no umówmy się, nie najlepsze. Ale za to kolejny punkt, który sobie zaplanowaliśmy, powinien już miażdżyć. Ale czy tak będzie na pewno? Tego dowiemy się już za chwilę. Tymczasem pozostało nam przejechać jeszcze kawałek po płaskiej i nudnej drodze. No dobra, ani ona całkiem płaska, ani całkiem nudna, ale no, gorsza od poprzednich. Dlatego też chłopaki z nudów postanowili zamienić się motocyklami i w końcu przekonać się, co jest warty Harley i co jest warte Kawasaki. Myślę, że dużych niespodzianek nie było, ale Paweł był na pewno zaskoczony tym, jak dobrze się Harley wciąż prowadzi pomimo krzywego zawieszenia. Postoik krótki. Panowie się z motorkami zamienili. Zobaczymy. Teraz robimy przerwę na kawę, albo nie wiem na co. I tu kupiłem, proszę bardzo, taki napój koledze kupiłem najlepszy. Tipi. Tu ważne jest napisane, ja nie znam angielskiego, ale to pewnie jest jakiś istotna sentencja. Tak. Z pokusą bezbriżności. A na stopie, jak to na stopie, poznaliśmy nowych znajomych. Tym razem byli z Mołdawii. So why you are not separate here? In Poland you are in Because they're friends from high school, Okay. and I live next to him. Okay. That's all. I like it. This is my world and I'm going there. No, I can't go back. And I don't wanna go. To byli chłopaki z Mołdawii. My siedzieliśmy, pogadaliśmy chwilę. Czy z Bułgarii właściwie, ale doceniłem o Mołdawii. Gadaliśmy trochę na Hayabusie, na skuterze bracia. Jeszcze trzeci jest, ale jeszcze nikt nie dojechał. No i tak, gadali fajni ludzie, spoko, sympatyczni. No my jedziemy dalej. No dobra, żeby to moje gadanie miało więcej sensu. Chłopaki byli z Mołdawii, urodzili się tam, ale mieszkają w Bułgarii. Jeden z braci na Hayabusie, a pozostali na skuterach. Też ciekawie, co? No ale mniejsza, bo patrzcie na to przed nami. Tam na horyzoncie, o tu. To jest miejsce, do którego zmierzamy. No i dobra, wystarczy już tych dróg głównych. Pora na coś normalniejszego. Odrobinka offroadu na ten przykład? No szczerze, nie było to za fajnie, strasznie sypka ta droga. Na szczęście było to tylko chwilowe. Przynajmniej tak myśleliśmy wtedy.
A tu zobaczcie, zatrzymaliśmy się w takiej miejscówce i edytuję sobie ten film. Mówię, czekaj, przecież ja to wrzuciłem z drona w poprzednim odcinku. Dokładnie tak, a więc właśnie to. No cóż, to już drugie pomylone ujęcie z drona, ale tak to już bywa. Starość, nie radość. Patrzcie, patrz. Krzaki przeszkadzają. Ogród mi trochę stromy, przyznam, ale ładnie jest. A teraz już powoli dojeżdżamy na miejsce, zatem pora wam powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jedziemy na miejsce, która nazywa się Jama Golubinka. Niestety za chwileczkę dojedziemy do końca drogi utwardzonej i będziemy mieć zagwozdkę. Czyli co, możemy uznać, że bardzo tu ładnie. Widoki świetne. Tam widać, ktoś jedzie, zobacz, tam. Tam. Jest samochód. Gdzie powiadasz, jak patrzysz na krzaka czy ptaka? Nie tak. W te górki trzeba było wjechać, ale to Jamy Golubika, czy jakieś tam jamy. Jaka to była jama? Golubianka czy Albo Golubinkowa. No nieważne, jest droga, która idzie tędy i tam gdzieś tu ją widać. No jest offroadowa i dochodzi dokąd? A, jest ślepa. No więc nie, niestety już tam są jeszcze serpentyny na tej drodze przez takie góry wysokie. Także już sobie odpuszczamy. Może jest łatwa ta droga, a może nie, ale nie będę tego sprawdzał, a szukać teraz w necie mi się nie chce. Wiem, że ktoś z youtuberów tamtędy jechał. Tylko nie pamiętam kto i nie pamiętam co mówił na temat tej drogi, nie? Więc nie wiem, czy dalibyśmy radę, czy też byłoby kiepsko. Nie ma się co pchać, jak się nie wie. Ale nasz kolega Paweł jednak postanowił, że jest się co pchać. Stwierdził, że pojedzie kawałek, po czym da nam znać przez interkom albo telefonem, czy jest przejezdnie, czy nie. I powiedział mniej więcej tak. Droga w sumie wygląda na łatwą i jest przejezdna, ale ma masę takich dziur, garbów z niespodzianki i do tego jest strasznie sypka, jedzie się po tym jak po piachu. A że upał był jak cholera, to stwierdziliśmy, nie będziemy męczyć się na takiej patelni i odpuszczamy. O, Łukasz pojechał do cienia, proszę bardzo. Tak trzeba żyć. A Paweł pojechał tam na słońce, opalać się. Tak jest, Paweł stwierdził, że on jednak pojedzie dalej, dopóki się da. No i przyznam, że widoki miał tu niesamowite, a droga wygląda na bardzo łatwą. I spytałem potem Pawła, mówię, ty jak to tam było? Ta droga była trudna czy łatwa? A on mówi, że ta droga była piekielnie męcząca, bo była naprawdę mocno grząska i sypka, motor bujało na prawo, lewo, zakopywał się, jechało się bardzo ciężko, a do tego była tu patelnia 38 stopni. No ale patrząc na to, co on tu widział, żałuję do dzisiaj, że tam nie wjechałem. Chociaż pewnie z tym moim ciężkim kufrem górnym kląłbym jak cholera. Tymczasem Paweł wjechał już praktycznie na samą górę, a tutaj dotarł do wspomnianej Jamy Golubinka. A rzeczona jama to po prostu wielka dziura w ziemi. Cel naszej dzisiejszej podróży – jama. Podobno głęboka. Bardzo głęboka.
Jama u podnóża gór. Góry. Więcej gór. Jeszcze więcej. I motocykl, którego nie można w takich warunkach wyłączyć, bo trudno będzie uruchomić. A w międzyczasie ja i Łukasz powolutku zjeżdżaliśmy sobie z górki, podziwiając widoki, kręcąc filmiki i takie tam. Ale przy okazji powiem wam całkiem szczerze, że ta utwardzona część drogi w stronę Jamy Golubinka jest naprawdę niesamowita i warta przyjechania. Także nawet jeśli nie chcecie wjeżdżać na część szutrową, to i tak warto tu przyjechać. Ale myślę, że tak czy siak warto było wjechać na tą szutrówkę. Cóż, będzie okazja, to kiedyś jeszcze pojadę. Ostatnia rzecz, którą wam pokażę, jak myślicie, że tu wszędzie blisko jest, zobaczcie, tu idzie droga, tam gdzieś w dół, a tam na dole jest miasteczko. O, jeszcze niżej. Dobra, zoomuję, bo się wszystko trzęsie. A tu jak jest motocykl, to patrzcie, gdzieś tam z przodu jest plaża. To jest jak stoi na motorze kamerka. To się trzęsie tylko troszkę. Dobra, odsumowuję, bo to już jest z Kongo. No i tak, powoli staczałem się tutaj w dół, ale to samo robił też Paweł. Tyle, że z nim razem staczała się trochę nawierzchnia, bo mówi, że pod spodem była naprawdę sypka i wszystko to razem zachowywało się mało stabilnie, pomimo pozornych kamyczków na wierzchu. Za to widoki, no sami zerknijcie. O, to najgorsze. Drogi zwalniające. I tak to powolutku szło Pawłowi, a ja tymczasem utknąłem w korku. Tu zobaczcie, jak stromy był ten zjazd, że na zakrętach robili taką tarkę specjalnie, żeby w razie czego jak się zsuwasz na mokrym, to żeby cię jednak zatrzymało. Nam jednak udało się zjechać, a nie zsunąć i za chwilę spotkaliśmy się już wszyscy na dole. O, i cyk. Tutaj smarują łańcuch pod taką ładną knajpą. Ja jadę zatankować na drugą stronę ulicy i potem jedziemy do Zagrzebia, bo tam jest jakiś tam gościu z częściami do Harley'a jeszcze, żeby coś zrobić. No i tyle. Także chyba będzie autostrada, a nie wiem, czy będą ładne drogi jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. W razie czego będę coś nagrywał. Nara. No i ruszyli, a co do tego Harley'a, tak będąc precyzyjnym, mamy tam dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz to Łukasz zamówił czujnik położenia wału korbowego, który zamierza przy okazji wymienić, bo myśli, że cewka nie była jednym problemem i jeszcze coś tam delikatnie przerywa, w związku z czym dalej szuka jakiejś tam przyczyny tego przerywania. Ktoś gdzieś na forum zasugerował, że czujnik położenia wału korbowego może tak szwankować, dawać podobne objawy. Mi się nie wydaje, ja myślę, że mogą to być raczej kable wysokiego napięcia. Niby zakładaliśmy inne, ale wtedy, kiedy jeszcze cewka szwankowała, więc nie dawało to pełnego obrazu. No ale nieistotne, jedziemy do tego Harley'a
bo jeszcze poza wszystkim innym zamierzamy rozkręcić półki w tym motocyklu i nieco naprostować zawieszenie, bo jedzie się w tej chwili wciąż krzywo. Natomiast co do jazdy autostradą, to jest nudna jak zwykle, pomimo, że po lewej i po prawej mamy czasami naprawdę ładne widoki. Owszem, lepsze to niż M25 dookoła Londynu, ale wciąż jest nudno, bo lepiej byłoby być dokładnie tam w górach. Nie no, tak wkurza ta jazda po autostradzie, że nie mam słów. Nie chce mi się, żyga mnie. No jadę te 120, wiatr hula na lewo i prawo, co za bzdura. Nic nie widać, marnujemy czas. Marnuj bez sensu. Nara. Do tego też zawiesiła się kamerka. Zatem przejdźmy już do tego, co zastaliśmy na miejscu w Zagrzebiu. Dojechaliśmy do... Zarąbisty w sumie pokoik. Fajnie to wygląda. Najbardziej chyba ta lodówka, ale mniejsza z tym. Ale wpadliśmy w chmurę komarów, które tam innych robali. I teraz uwaga. To raz, ale to nic, bo kurtka. No i to by było na tyle. Jesteśmy teraz w hotelu, idziemy do pubu motocyklowego tutaj obok, a jutro będziemy się zastanawiać. Zagrzeb się tam i się tam nie wynurzaj tam, zagrzeb się. Twój robalec z brody. No. Muszę wyczesać, bo kurde pełno robali. A teraz już jesteśmy, proszę bardzo, w słynnej knajpie motocyklowej w Zagrzebiu Bikers Food Factory. W sumie całkiem przyzwoita knajpa, powiem wam szczerze. Bywałbym tu częściej, gdybym tu mieszkał. No sami zerknijcie. Czyli tak, lokal dostaje aprobatę wujka, zatem możemy spokojnie spożywać Co? food, prawda? Bo to knajpa z Co food. mówisz? Co? Chyba znaczy na cudzo. No ale tak, przy okazji walnęliśmy jeszcze, tak jest, parę pamiątkowych fotek. Znaczy ja na przykład zrobiłem sobie fotkę w kiblu, bardzo ładny kibelek tam był. I na koniec jeszcze grupowe foto przy kultowym plakacie. A teraz już powoli wracamy do naszego hotelu i pora zakończyć ten dzień, bo w kolejnym będzie się sporo działo. Zatem to wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia za tydzień.